Hej, z tej strony witam was do ten 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever A Gorgeous Journey. Pora w takim razie na świat trzeci, Mountain Valley, czyli Górska Dolina. Zaczynamy od zejścia do podziemi. Ładne tło tu muszę przyznać na zewnątrz, mam nadzieję, że tam jeszcze wrócimy. O! Miałem wrażenie, że podskoczyłem, bo w sumie naciskałem klawisz skoku. No i był dźwięk jak Mario skacze. I chyba zleciał wolniej, a nie jestem pewien. Ciekawe. Być może po prostu mi się zdawało, ale wątpię. Mam wrażenie, że jednak jest. No i mamy nowego Starmana. Po pierwsze mamy licznik, ile tego Starmana mamy. Pamiętam, że był taki licznik w Starman Running w Mario Forever, natomiast poza Starman Running w samych etapach nie było takiego licznika i musieliśmy sami wpaść na to, kiedy nam się ten Starman skończy. No i po drugie była też chyba inna muzyka niż gra w Mario Forever domyślnie, przynajmniej tak brzmiała. Po trzecie, z tego co wiem, ten Starman zabija Bullet Bille. Na ogół w Mario Forever, gdy mamy Starmana, to po prostu ignorujemy Bullet Bille i one nas. Nic im nie robimy, one nam nic nie robią. W jakiś sposób je nie pokonujemy, mimo że to niby zwykły przeciwnik. Więc miło, że Joanna dała coś takiego. A tutaj może wejdźmy na górę, co? Trochę monet zdobędziemy, bo czemu nie? Było bardzo ładne już. Pamiętam, wiele razy je widziałem. Ale jeżeli pasuje do jaskini, to czemu nie? Te roślinki mają chyba nieco inny odcień niż domyślne. Dalej są zielone, prawda? Ale widać małą różnicę. Dobra, po prostu przejdźmy, co? Joanna mi mówiła, że nie ma żadnych tajnych przejść. Na razie w tej wersji, być może będą jakieś dodane w przyszłych wersjach, więc zgaduję, że nie musimy na siłę kucać wszędzie, bo i tak nic nie znajdziemy. Chyba że to była podpucha i pani Joanna nie chce, żebym zdobył 20 one-upów zaszytych w jakiejś super bonusowej sekcji. Ale nie, no dobrze, wierzę, że nie ma żadnych tajnych sekcji. Idziemy dalej. Jeszcze nie wyszliśmy z jaskini. Pośpiesz się, wespnij się tak szybko, jak to możliwe i opuść jaskinię, zanim czas upłynie. Powodzenia. Czyli mamy ucieczkę przed lawą bez lawy, okej. Muzyka Shovel Knighta. Bardzo pasuje. No jak przeczytałem, że pośpiesz się, to myślałem już, że lawa nas będzie gonić, a to po prostu ścigamy się z czasem. No dobrze. Widzę, że co jakiś czas są ślepe zaułki, które nas na chwilę spowolnią. Musimy wybrać dobrą drogę, co? No tutaj chyba jest ta dobra droga. Na szczęście mam wrażenie, że Mario skacze mniej więcej tak samo wysoko. W niektórych Mario Forever jest tak, że Mario czasami skacze wyżej, czasami niżej i nie mamy na to większego wpływu. I niestety czasem to decyduje o życiu lub śmierci, ale tu chyba nie ma takiego problemu. Przynajmniej jeszcze tak nie zauważyłem, żeby skakał nie tak jak trzeba. No i mamy Beetroot. Nawet jakbyśmy byli tylko małe Mario i byśmy zostali Super Mario, to i tak byśmy mogli zniszczyć Big Blocki głową. Więc myślę, że nie ma problemu. O! Kończy się nam czas. Te monety kuszą, ale nie wiem, czy chce mi się wszystkie je zbierać i ryzykować utratę czasu. Powiedziałem, a potem poszedłem najdłuższą drogą znowu, żeby zdobyć kilka monet. Okej. Jest tu coś? Chyba nie. Być może tam coś jest, ale ciężko tam będzie doskoczyć, jest to ryzykowne. Coś tu jeszcze chyba... Tak. Super. No i tyle. Ciekawy pomysł na etap, aczkolwiek może bym wciąż dał jakąś lawę, albo... że na przykład trzęsienie ziemi, ekran się zapada i jak zostaniemy za długo na dole, to zginiemy, nie wiem.
W sensie wiadomo, to i tak koniec końców jest na czas wszystko, niezależnie od tego, ale po prostu może byłoby większe takie napięcie, nie wiem. I może ewentualnie paru wrogów, aczkolwiek nie takich jak na przykład ognista roślinka, co strzela kulami ognia do góry i ty nagle obywasz znikąd, bo jest pionowy etap i nie możesz zauważyć tych kul ognia. Nie wiem. To tylko sugestia. Muzyka Super Mario 64, co? Tylko remix. No i w końcu wyszliśmy z jaskiń. Możemy się trochę przejść po tych górach. Zostawmy na razie Bituta. Bo może akurat będą jakieś bloki do zniszczenia. No, albo brosy do pokonania od dołu, świetnie. Czasami twórcy robią tak, że z Bitut w jakimś etapie i na przykład jak doniesiesz tego Bituta do jakiegoś następnego poziomu, nie musisz tego robić, ale jeżeli ci się uda, to dostajesz możliwość wybicia jakichś bloków i zgarnięcia one-upa czy power-upa. Trochę kolców jest w tym świecie na razie, ale nic takiego super trudnego. Fajnie się wybija, muszę przyznać, bloki też Bitutem. Mimo że szybciej byłoby mi po prostu podskakiwać i tak. Ale coś. No tu sobie po prostu zejdźmy na spokojnie. Może poczekajmy chwilę. Na szczęście nie ma tutaj sticky ceiling glitch, czyli jak po prostu zahaczę głową o sufit, to dalej sobie lecę. A nie, że Mario jest wbity w ziemię i umiera. Prawie spadłem, bo Mario mi podskoczył po wyjściu z rury. Nie wiem dlaczego się tak dzieje czasami w Mario Forever, ale jest to dosyć dziwne. Fajnie by było, jakby zawsze jak wychodzisz z rury, Mario nie podskakiwał sam. Ale być może nie da się zrobić, żeby tak nie było. Przydałoby się coś tu zdobyć teraz. No, myślę, że to? Tak, świetnie. No jest tu trochę monet, na pewno do pozbierania, ale chyba nic poza tym. No, gumby idealnie mi pomogły tu skoczyć. Prawie bym spadł, tak? Okay. To poczekajmy chwilkę. No widzę, że nie musiałem skakać, chyba by mnie i tak pływała ta platforma, ale dobra. No, wciąż trzeba uważać na sufit, bo są takie szpary i możemy wskoczyć w taką szparę. O, idealnie wtedy zlecieć w dół. Mała szansa, ale jest. O, one-up. Tylko pytanie za 100 punktów, gdzie ten one-up się znajdzie. A! Utknął tutaj. Być może miał wpaść po prostu tutaj i chodzić między tymi rurami, ale utknął. Więc cóż. Jest tu coś? Chyba nie. O, znowu Mario podskoczył. Już nie próbowałem trzymać na prawo, tylko poczekałem aż wyjdzie. Wolę jednak mój wyższy skok niż taki słaby Marianowy. Co automatycznie wykonał. Może jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Tyle jeśli chodzi o poziom trzeci. No tak jak zwykle będzie aż 10 etapów. I z tego co wiem, ostatni trochę nam zajmie, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Na razie robimy to co mamy. Dużo kolców. I zaczynamy w nieciekawym miejscu. Aha, właśnie się zastanawiałem, o co chodzi. Żadna platforma nie idzie do góry. To co ja mam zrobić? Ciekawe. No to mam swój ekran, który cię zabije, jeżeli nie nadążysz. O co prosiłem. Wygląda ciekawie. Musimy wybrać właściwą platformę. Tak, żeby móc gdzieś się dostać i żeby nie zostać zgniecionym. Ani nie spaść pod ekran. O, tutaj trochę było mało czasu, ale się jakoś udało. No, chyba dałoby się tam skoczyć, ale może nie ryzykuję. Bo jeżeli nie uda mi się doskoczyć, to możliwe, że spadnę.
Chyba miałem iść tam na lewo na platformę, nie wiem. Dobra, jest checkpoint. Zakładam, że jeżeli zginiemy, to platformy tu poczekają na nas cierpliwie. Jeszcze Poison Mushroom. Dobra, wiadomo co zrobić, nie? Tylko którędy teraz? Mamy wybór moralny. O! No nieźle, tam to byśmy zostali zabici. Nie fajnie. Dałbym jakieś ostrzeżenie, chyba że było widoczne, ale nie zauważyłem, bo tak trochę przykro, jeżeli gracz zostanie zabity, nie wiedząc, gdzie miał iść. Znaczy wiem, że tamta droga się wydawała za prosta na lewo, ale wciąż. Meta! Jej. Platformy idealnie się ustawiły. Możemy zobaczyć, czy jest tu coś jeszcze ukrytego. Zakładam, że nie. Dobra. O, to będzie ta rura, która kończy etap od razu. Nie jest, że jeszcze wychodzimy gdzieś tam do innej sekcji i tam wchodzimy dopiero do mety. To był super poziom, naprawdę. Nie licząc właśnie tego, że mam wrażenie, że w tamtym momencie nie mogłeś stwierdzić, że jak tam pójdziesz, to zginiesz. Może powinien być jakiś X, żebyś wiedział, że tam nie wolno ci iść. Chyba że po prostu coś przegapiłem. Etap 5. Ale nie licząc tego, to muszę przyznać, ciekawy etap. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. No i mamy kanion, muszę powiedzieć. No. Wszystko tu pomarańczowe, ładnie. Muszę przyznać, bardzo ładnie. Jak jest taka szpara między monetami, to zakładam, że to dla one-upa. Ale nie zawsze. Jak widać. Ale jeśli chodzi o życie, już nabiliśmy dość sporo. Więc myślę, że nie mamy na co narzekać. Ała! Nie fajnie z twojej strony, roślinko, nie ładnie, nie? O, no i mamy podwójne monety. Nabiliśmy ich trochę, ale chyba już koniec. Nie, jeszcze tu się trochę znajdzie. No i na tym możemy nabić. Pamiętamy, że to power up, który sprawia, że dostajemy podwójne monety. Więc myślę, że jest bardzo przydatny. Pozostawmy na później sobie kwiatuszka. Nie zgadnę. Spadają. O, spadają. Chociaż myślę, że bez tych platform dałoby się wciąż przeskoczyć na tą przepaścią. Nie wydaje się strasznie rozległa. Połowa za nami. To wskazuje, że ta łatwiejsza i ta krótsza połowa. Szczególnie jeśli liczymy jeden etap, który nas czeka. Ale to jeszcze trochę. 3-6. Ciekawa zmiana w klimacie, jeśli chodzi o muzykę. Znam tę muzykę, aczkolwiek w innym wydaniu. Ten remix jest specyficzny, ale zgaduję, że się sprawdza. Dobra, chciałem powiedzieć, że blind jump, ale widzę, że coś jest tam jednak. No raczej nie mam skoczyć tam na dół. Myślałem przez chwilę, że to był kolec tam przy checkpoincie, a to był po prostu wierzchołek góry. Znaczy wciąż myślę, że jakbyś się na to nabił, to nie byłoby ci miło, ale chyba nie aż tak źle.
tu nie ma tak. Mam miejsce, żeby sobie wejść. To myślę, że coś jest. No dobrze, nie ma to nie ma, nie będziemy płakać chyba. Czemu tam nic nie było? No. Nie no, ten kupa... Gratuluję. Nie no, po prostu ja ząbałem, ale gratuluję mu tego unikania wszystkiego. No to był taki lekki, łatwy i przyjemny etap. Z Fireflyem po prostu wszystko pokonywaliśmy na naszej drodze. Miło. Co my tu mamy dalej? Czy 7? O, zmienia się klimat. Zakładam, że już mamy wieczór. Teraz nie będzie pomarańczowo, tylko fioletowo, co? Kolejny znany utwór. W sumie w folderze jest lista utworów, to mogę podać w opisie. Później. Bardzo lubię, jak twórcy dają coś takiego. Nie wszyscy to dają niestety i ciężko jest potem stwierdzić, co to za muzyka. Na przykład w My Forever Magic Land jest trochę świetnych utworów, ale nigdzie nie jest podane, co to są za utwory. I za bardzo z twórcą chyba nie ma kontaktu, więc nie wiem, czy da się w jakiś sposób dowiedzieć, co to za utwory, czy nie. Tak czy inaczej mamy checkpoint. Podoba mi się oczywiście, że inny kolor checkpointa. Lubię takie detale. Jest tu bloczek jakiś z monetami? Może znajdziemy? O! Świetnie. Jeszcze możemy nazbierać trochę. Dobra. Mogę przez to przechodzić? Tak, mogę. Okay. Ale po co tam to jest? Musi tu coś być, nie? O, jest gwiazdka. No i mamy one-upa za gwiazdkę. A! Dobra, no tak przecież było pokazane, ile mam tej gwiazdki. Moja wina, trochę za duże przyzwyczajenie z Mario Forever. Gdzie jeszcze na chwilę migałeś. Tutaj jak już ci się skończy na pasku gwiazdka, to ci się po prostu skończyła, no i tyle. I tu trzeba uważać. Bo jak widać mamy bloki do wybicia. I może jeszcze... O, na przykład tu bym chciał skoczyć i nagle bym wybił drogi bloki i spadłbym. I teraz znowu to samo, też bym próbował skoczyć, bym się zabił. Dobra, może już tak nie wybijam. Ja się boję, że Joanna zrobiła tutaj lost levels. Będą jakieś niewidzialne bloki znowu. Ale chyba nie, chyba nie. Dobra, mam jeszcze chyba trochę czasu. Więc zróbmy to na spokojnie, zresztą i tak już jest meta. Świetnie. No dobrze, że akurat znaleźliśmy te niewidzialne bloki w takim neutralnym miejscu, a nie tak, że próbowałbym skoczyć na przepaściu i bym się zabił. O, znowu podziemia, co? Znowu? Dobra. Miałem wrażenie, że przez chwilę jest jasno. No później znowu jest ciemno, ale może tylko złudzenie. Mamy dość dużo czasu, więc zakładam, że nie będzie to taki krótki poziom. A gdzie rotodisk? A no tu jest. Rotodisk, tu jest.
No to trochę monet do pozbierania, zawsze coś. Nie wychodzimy, ale zakładam, że to nie jest jeszcze koniec. Pewnie po prostu kolejna sekcja. Tak. O, podobają mi się te takie sizable. Jak w 1.3 oryginalny Mario. Tylko podziemne. Muszę przyznać, że całkiem pasuje. O, nasze ulubione odcinki, których nie możemy pokonać. Za to one mogą nas pokonać. Jak je dotkniemy za dużo razy, więc uważamy. O, skocz wyżej, mają dziełki. No zakładam, że będzie jeszcze jedna sekcja, tak? Jest, na zewnątrz. Zakładam. Checkpoint. A być może nie na zewnątrz? Ciężko mi powiedzieć, co to ma być. Wygląda trochę jak jaskinia, a trochę jak na zewnątrz. Być może tak blisko powierzchni po prostu. Na szczęście kamera nie działa na zasadzie, że jak wyjdziemy wysoko, to już nie rusza się dalej i możemy się zabić spadając, trzepać, więc dobrze. No, wyskoczyliśmy jakoś. Tu wygląda na dużo miejsc, gdzie może być jakiś one-up ukryty albo power-up. No tutaj na przykład by też mogło być, ale dobra. A, no w sumie rzeczywiście, że byliśmy blisko powierzchni, bo już góry nagle widzimy, a nie takie czarne tło. Dobra. Jeszcze nie jesteśmy przy mecie, więc trzeba uważać. Znowu będzie, że sobie wybijamy tu bloki? Chyba nie. No i świetnie. Zostały nam jeszcze 2 poziomy. Z tego co pamiętam, 3-9 też nie będzie jakieś super proste. A. Zielona trampolina wybija Mario wyżej niż czerwona. No i mamy też wiatr, który nas pcha, jak widać. I mamy coś podobnego do etapu z Lost Levels 7.3 i jego trudniejszej wersji w C3 w Lost Levels, czyli zielone trampoliny, które nas masakrycznie wysoko wybijają, jak widać. I musimy później jakoś jeszcze wylądować. Oj. Więc lecimy. Pamiętam, że w Lost Levels to nie było łatwe, ponieważ tam musieliśmy się rozpędzić, bo inaczej Mario bardzo wolno leciał od takiej trampoliny i mogliśmy na nie dolecieć. No i też po prostu się tu nim sterowało. No, aczkolwiek zakładam, że tu też łatwo nie będzie. Dziwne jest trochę sterowanie w powietrzu, tak jakoś mnie strasznie pcha. Dziwnie, mam takie wrażenie. O, to chyba nawet podobny jest level design co w Lost Levels, kojarzę te wszystkie rury. No tak, no dość podobnie jest to zbudowane, muszę przyznać. Pewnie są jakieś małe różnice, ale zamysł myślę podobny. No jak zwykle musimy też, zgaduję, nacisnąć w dobrym momencie klawisz skoku, bo inaczej Mario nie odbije się wysoko, tylko nisko. I już jesteśmy martwi, ale też tak było w Lost Levels. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, prawda? No jak kucamy, to Mario też jest jakby co przesuwany.
No, już myślałem, że nie dolecę, bo tak jakoś strasznie długa ta przepaść była. Może nie zbieramy tych wszystkich monet, bo jeszcze nam zabraknie czasu, jak tak się ociągamy tu. Aj. Czasami się zdarzy, że ci się wydaje, że źle nacisnąłeś. Znowu to samo, tak naprawdę dobrze nacisnąłeś. Chyba, że ta trampolina po prostu... A, nie. No jak nie naciśniemy, jak widać, Mario ma zerowy skok praktycznie. Dobra. Koniec. No myślę, że to było dużo łatwiejsze niż w Lost Levels. Zdecydowanie. Chociaż nie powiem, żeby też łatwo było. Ale bardzo przyjemny poziom. Dużo przyjemniejszy moim zdaniem niż w Lost Levels. Tam tak Mario losowo spowolnił nagle i nie doleciałeś. Nie było zbyt przyjemne, szczerze mówiąc. I też ciężko było wylądować. Niż tutaj. Dobrze, w takim razie. Pora na 30. Zapauzowałem. Na końcu labiryntu każdego piętra są 3 rury, które musisz wybrać. Jeżeli wybierzesz właściwą, przejdziesz do następnego piętra, jednakże jeżeli wybierzesz złą, wyśleć ona na początek labiryntu. Im dalej dotrzesz, tym ciemniejsze stanie się pomieszczenie. Jak widać, mamy masakrycznie dużo czasu. 3000 Mario Foreverowych sekund. Parter. Dobrze, no z tego co wiem, do tych rur akurat wchodzić nie możemy. One są sobie tylko dla ozdoby. Chodzi tutaj o takie na samym końcu labiryntu, jak jest powiedziane. O, dobra, to zgaduję, że tu dobrze jest. No generalnie to coś tam widziałem na YouTube, aczkolwiek nie patrzyłem, jak przejść przez cały taki labirynt na każdym piętrze, bo to by musiał mieć jakąś masakrycznie dobrą pamięć. Więc to będziemy pewnie trochę się błąkać, ale może nie będzie tak źle. Zakładam, że lepiej byłoby też być mały Mario. No ale dopóki duży Mario się wciska. Bodajże nie ma żadnych przeszkód, żadnych wrogów w tym labiryncie, więc i tak nie jest na zasadzie, że jak jesteśmy Super Mario czy Fire Mario, to mamy to jedno trafienie więcej, bo to nie ma znaczenia. No jak widać, mamy Ray Tracing, a poza tym mamy też, że robi się coraz ciemniej. No chyba jesteśmy na dobrej drodze. Mario się nawet wciska, więc dobrze. Dobra, to tam dalej idziemy. No, chyba koniec pierwszego labiryntu, co? No i musimy właśnie wybrać jedną z rur. Udało się. Pierwsze piętro. Wydaje mi się, że te rury są takie same zawsze, które musimy wybrać, więc to powinien być plus, ale jeszcze zobaczymy. Być może po prostu miałem farta i trafiła się ta sama, którą zobaczyłem na filmie. Zobaczymy. Szkoda, że nie ma na zasadzie po prostu zamiast wybierz i miej 1/3 szansy na to, że dobrze wybrałeś, to na zasadzie jakaś zagadka na przykład. Jak dobrze rozwiążesz zagadkę, no to przechodzi, że jak źle rozwiązałeś, to musisz jeszcze raz. Dobra. No zamysł jest, widzę, podobny. Dalej po prostu mamy takie bloki z rurami. Dobrze, że nie musimy wybrać dobrej rury, jeśli chodzi o te tutaj, bo ich jest masa na naszej drodze. Wyobraźcie sobie, musieć wybrać tę jedną dobrą. To dla 99% graczy to świat trzeci byłby ostatnim, bo nikomu by się nie chciało szukać tych wszystkich rur. Nie wiem, czy mi by się chciało. No, tu chyba nie. Przynajmniej dobra muzyka gra i dotrzymuje nam towarzystwa.
Tu wygląda na trudną drogę, więc to musi być trudna droga, bo jakbyśmy szli prosto, jak tutaj jest taka skomplikowana droga, to nie ma sensu, nie idziemy prosto. O. No. Zgaduję, że jak skaczemy, to szybsi jesteśmy. Tylko Mario będzie musiał wziąć coś przeciwbólowego na ból głowy, bo zakładam, że go to boli. Chociaż raczej ból pięści, bo w sumie ostatecznie uderza pięścią, prawda? No. No i chyba dochodzimy do końca kolejnego labiryntu. I znowu mamy wybór. Drugie piętro. Dobra, czyli wydaje mi się, że to jest zawsze tak samo. Więc na razie mamy prawo i środek. Gdzie tu będzie? Chwila, może popatrzmy. Tam droga... Ta druga, wydaje się, że coś jest tam dalej. No i niestety nie ma, ale możemy popatrzeć. Jak tu byśmy doszli na samym dole, to przejdziemy w sumie. Tak, czyli trzeba... przejść. Możemy w sumie tutaj zlecieć i przejść. Dobra. Jak tu zgaduję, możemy dalej. Na pewno tędy, bo jest za prosto tam na dole, tak? Ciężko powiedzieć. Bo jeszcze, no to tutaj się robi trudniej, no bo przy tych pierwszych dwóch labiryntach było na zasadzie, że jak źle wybraliśmy, no to tuż obok i tak była dobra droga. Tu z kolei może być, że chwilę idziemy złą drogą. I dopiero zauważamy, że ta droga była kompletnie zła i musimy ileś tam przejść, żeby przejść w dobre miejsce. No więc nie powiem, trochę więcej czasu stracimy na tym labiryncie. No tak, tu już widzę, że jest źle. Trzeba wejść tutaj. Tu pewnie, tak, ślepy zaułek. No nie powiem, dość długo tutaj się idzie. Tu jest ślepy zaułek. Chyba dobrze idziemy. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych przepaści, ale by było. Jak sobie biegniemy tutaj nagle przepaść. Cały poziom, nie no cały poziom, tylko labirynt od nowa. Dobrze, że mamy checkpoint na początku każdego labiryntu, a jako, że mamy sporo one-upów w tej grze, to myślę, że nie ma większych problemów, jeżeli nam się skończy czas. No to chyba jest jedyne, co nas może zabić tutaj, czyli koniec czasu. No mam nadzieję, że już jesteśmy blisko końca, tylko nie naszego, tylko labiryntu. O! Chyba udało nam się. No i znowu wybór. Trzecie piętro. Świetnie. Czyli prawo, środek, lewo. No i został ostateczny labirynt. Na pewno nie będzie łatwo. Ale kto powiedział, że będzie łatwo, prawda? No mamy tutaj trochę tego. Sporo miejsc, gdzie możemy się zablokować na jakiejś ścianie, więc zdecydowanie musimy mieć na baczności. Dobra, na razie tutaj schodzimy, jest źle, więc zakładam, że... No, jeżeli byśmy po prostu spróbowali pójść górą, sprawdźmy. Tutaj jest ogólnie źle, góra jest zdecydowanie zła. Ale tutaj znowu możemy wejść na górę. O. I dochodzimy dalej. Zakładam. Tak, świetnie. Tak długo jak idziemy do przodu jest dobrze, zakładam. Szkoda, że kule ognia nie oświetlają drogi w mroku. Można by dodać coś takiego. Choćby dla takiego... takiej dbałości o detale, o. Dobra. Co? Tutaj będzie za proste będzie pójść w prawo, więc spróbujmy iść tędy.
Tak. I tu pewnie trzeba zejść znowu, skoro szliśmy górą, to teraz dołem. O, dobra. A tutaj akurat ślepy zaułek. Na ogół sprawdza się na zasadzie, że nie dochodzimy całkiem do końca, tylko gdzieś na środku wchodzimy w jakąś szparę, aczkolwiek jak widać tam było nie zawsze. Myślę, że z tego etapu powinni zrobić poziom do speedrunowania. Kto najszybciej przejdzie przez ten labirynt. Oglądałbym te potyczki. Oczywiście byłyby później jakieś dotacje na fundusz charytatywny. To zagranie w Desert Bus, gdzie przez 8 godzin musisz jechać prostą drogą. Powiedziałbym, że czuję się podobnie, tak jakbym grał w Desert Bus. A. Dwie drogi. Spróbujmy najpierw dolną. Źle. A? No zakładam, że w lewo nie idę. Ojej! Co to za skip zrobiliśmy? Chyba, że jesteśmy blisko wyjścia? Okej, czyli była prawo, środek, lewo. Próbujemy środek. Okej, udało się. Czyli, że poprawna kolejność rur to prawo, środek, lewo, środek. I widzę, że jest tak samo, jak widziałem na filmie. Nie jest to losowane. Dzięki Bogu. Pamiętam, że w świecie rzymskim VII miejsce przemistrza był labirynt i tam był za każdym razem losowo generowany. Chyba po śmieci się nie resetował, ale tak ogólnie jak graliśmy w ten świat, to był no inny w porównaniu do innych graczy. No i Bowser dalej jest prosty. Jak widać. Czasu? Jak widać mamy dość sporo. Miałem 3000 jednostek Mario Forever. Zostało mi 1731. No oczywiście za każdym razem wchodząc do rurę. Myślę, że jakbyśmy tak wchodzili w złoto, trochę by było tego mniej. Ale jak tak wiemy gdzie wejść, to raczej nie ma problemu, jeśli chodzi o brak czasu. Aż tak łatwo nie jest się zgubić w tym labiryncie. Łatwo jest dość znaleźć drogę w inne miejsce. W takich grach 3D to już jest dużo gorzej, jak jest labirynt, tam dużo łatwiej się zgubić. Świat trzeci ukończony, no muszę przyznać, że jeszcze lepszy niż świat drugi. Z każdym światem jest coraz lepiej, naprawdę to było bardzo dobre w grze. Szczególnie mi się podobał ten etap z platformami, co szły do góry, a także to nawiązanie do 7.3 i C3 w Lost Levels z tymi trampolinami. Ale labirynt też, trzeba przyznać, rzucał się w oczy, aczkolwiek nigdy więcej. Gratulacje, ukończyłeś jak na razie obecną grę, jednakże to jeszcze nie koniec. Niedługo przyjdzie więcej poziomów. Dziękuję za zagranie. Czekajcie na nowe przygody i do zobaczenia następnym razem, Joanna. I z tego co wiem, kolejny świat będzie światem leśnym. No tak właśnie Joanna mnie pytała, co to może być za kolejny świat, no to patrząc na to albo Grassland, albo leśny, no i po prostu leśny, więc w porządku. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy jak teraz kliknę wywali mnie do hubu, czy gdzie? No, po prostu do menu głównego. Ogólnie to chyba tyle jak na razie jeśli chodzi o A Gorgeous Journey. Muszę przyznać, że światy, w które dotychczas zagraliśmy, napawają optymizmem. Grało się bardzo przyjemnie. Z każdym światem było coraz lepiej, więc mam nadzieję, że tendencja wzrostowa tylko się utrzyma. I w świecie 8 będziemy mieli Game of the Year. Zobaczymy. Tak czy siak życzę powodzenia. Podoba mi się, że mają tutaj grzyby z takimi młotkami, że na zasadzie, że w trakcie produkcji. Ale to cóż, czekamy. Nie ma pośpiechu, zgaduję.
Kiedy będzie, wtedy będzie. Dobrze. To byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosan, Domagała, Dave22, Nuevi, Hyperson, Games, Inkmario do Hedgehog, Penke KPS, Nelson Link, Simszczar, Bezancyn, Żubotnik, Pomidor, Cross Gaming, Piotr, YouTube, Nichola, X, Gramatyczny Nazista, Kup Szylm, jakiego Francie, Kołask 11, Batek ADM, X Blacky, Butcher Fire, Player She Force, 26, Szymeczek, Premium, Games, Damno, Demus, Mr. Penio, Tomek 839, Banak z 6, Fibusta, Muś, Mario Forever, Toksycznie Baka, Katura, Zyś, Mastercard, Karyfer, Mario Hosea Fox, Zosia Zetnik 11, Teszek z Walker 678, Filipolska, Iwsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo, Kręcik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!